Cześć, tu Krzysiek. Dzisiaj chciałem Wam pokazać kilka miejsc w Saigonie wartych uwagi. Dlaczego one są warte uwagi? Ludzie, kiedy przyjeżdżają, znaczy nasi goście, kiedy przyjeżdżają do Saigonu, myślą, dobra, przyjadę do Saigonu, zobaczę katedrę, zobaczę budynek poczty, ewentualnie Muzeum Wojny i bach, zwiedzanie Saigonu zakończone. Saigon tak naprawdę ma dużo więcej ciekawych rzeczy do zaoferowania i dzisiaj chciałbym pokazać kilka miejsc, które możecie sami odwiedzić, ale zazwyczaj tego nie robicie, ponieważ myślicie, że albo szkoda czasu, albo to daleko. A Wam pokażę, że te miejsca naprawdę są warte odwiedzenia. To zapraszam. Tak, ja jestem w dzielnicy trzeciej. Tutaj po drugiej stronie ulicy Haibociąg jest dzielnica piesza i ten żółty budynek, który widzicie, to jest bazar Tandin. To jest bardzo jeden ze słynniejszych bazarów w Saigonie, jest nazywany bazarem dla bogaczy. Pierwsze wzmianki o tym bazarze pochodzą z lat 70., 80. XIX wieku. Wtedy tutaj w tej części Saigonu znajdowała się, to nie był Saigon, to była osobna wioska Fuqua. No i był bazar o tej samej nazwie. Dlaczego to jest bazar dla bogaczy? Ponieważ od początku na tym bazarze sprzedawano trochę lepszej jakości produkty oraz ze znacznie wyższą ceną, więc przyjęło się, że to jest bazar dla ludzi, którzy mają troszeczkę więcej pieniędzy. W 1927 roku powstał budynek, który tu widzicie, z samą żółtą fasadą. Mamy 3 wieże z dzwonami, mamy stary zegar. Do dnia dzisiejszego niestety nie zachował się oryginalny dach. Ta ulica, którą tu widzicie, ulica Nguyen-Buku, była pierwotnie parkingiem dla samochodów. Ulica z tyłu dla bazaru była miejscem parkingu dla dorożek, które tutaj na zakupy przyjeżdżali osoby, które mieli pieniądze. Tak? Przyjeżdżali samochodowymi dorożkami, nie szli na piechotę. A teraz chodźcie do środka, pokażemy Wam, co tam sprzedają. Zapraszam. Wchodząc na bazarek, tutaj mamy część, gdzie możemy kupić no thank you. No, next time. Mamy część, gdzie możemy kupić materiały, na przykład suknia ozai, na garnitury, wietnamskie smakołyki, orzeszki, prażony imbir. A szkoda, że nie czujecie tego zapachu, jest naprawdę bardzo fajny, intensywny. Też różnego cukierki, kawy, herbaty, oleje, różnego rodzaju ziarna, ciasteczka. To była część sucha marketu, tego bazarka, a teraz spojrzymy na część mokrą, czyli ta część, gdzie się sprzedaje owoce, warzywa oraz różnego rodzaju mięsa. Chodźcie. Tu mamy część warzywną. Na przykład mamy bardzo fajny, pani sprzedaje, jak ktoś jest leniwy, tak jak ja, nie chce mu się na przykład samemu kroić czosnku czy imbiru, to może przyjść i pokroić krojony czosnek, krojoną szalotkę, chili albo trawę cytrynową. Tu mamy trawę cytrynową, różnego rodzaju warzywa, tu mamy bambusa marynowanego, tu mamy ryby, krewetki. Tam pani mięsko sprzedaje. A tutaj idziemy z duchem czasu, już jest nawet zamarzarka. Tutaj znowu rybki. Mięsko. No i znowu mamy suszone rybki różnego rodzaju. No i też bardzo ważna część bazaru, gdzie kupuje się kwiaty, żeby złożyć w ofierze dla duchów przodków, na przykład dla Buddy. Jeśli chodzi o zewnętrzną część, tak jak większość bazarków w Saigonie, tutaj mamy część jedzeniową, że możemy przyjść. Mamy różnego rodzaju zupy, desery. Tu mamy różnego rodzaju zupki, mamy komtam, czyli słynny połamany ryż. Zupkę pho, bun, czyli inny rodzaj makaronu. Tu mamy słodną panią z deserami. Pracą, ale od życia też trzeba mieć jakieś przyjemności, więc zatrzymaliśmy się na deser. Tak jak widzicie, tu mamy różnego rodzaju grochy, nasiona lotosu, żelki. Tu mamy deser na detoks, który pomaga oczyścić organizm. Tu znowu mamy różnego rodzaju słodycze, żelki, nasiona lotosu. A ja mam zielony groch, który jest w tym przypadku żółty, z mleczkiem z kokosa i z lodem. Dlaczego?
Bardzo dobre. Trzeba zamieszać, by lód się wymieszał z... Teraz, moi drodzy, znajdujemy się przed kościołem Tandin. Jak widzicie, ten kościół ma bardzo intrygujący różowy kolor. I tak, historia tego kościoła sięga XIX wieku, lat 60., kiedy tutaj powstała mała parafia, był drewniany kościółek, a ze względu, że ta parafia zaczęła się rozrastać, ten kościółek już nie spełniał swojej roli i zdecydowano o budowie nowego kościoła. Na początku ten kościół nie miał tego ciekawego różowego kolora, dopiero to się stało w 1956 albo 2007 roku, kiedy kościół przemalowano na ten ciekawy różowy kolor. Budowa kościoła Tandin także dała impuls do rozwoju tej wioski Tandin oraz później do budowy tego bazarku Tandin, który widzieliśmy przed chwilą. Niestety nie możemy was zabrać do środka. Dlaczego? Dlatego niestety, że przed pandemią tutaj wielu turystek, ładnych dziewcząt, które przychodziły w bardzo krótkich, kusych spodenkach, robiło sobie zdjęcia w środku i na tle kościoła. No i niestety teraz każdego białego, który tu przychodzi, traktują jak turystę i przeganiają. A co ciekawe, w środku ten kościół także jest pomalowany na różowo. A teraz zabiorę was do innego miejsca związanego z innym kultem religijnym w Saigonie. Zapraszam. No tak, moi drodzy, jesteśmy w miejscu, tak naprawdę na skrzyżowaniu, które ma bardzo duże znaczenie dla historii Wietnamu, szczególnie tej współczesnej i konfliktu między Wietnamem a Ameryką. A teraz chodźcie. Dobrze. Moi drodzy, znajdujemy się na skrzyżowaniu obecnie ulic Kachmak Tangtamin Nguyen Dinh Chieu. W 1963 roku te ulice troszeczkę się inaczej nazywały, ale były świadkiem bardzo ważnego zdarzenia. To powiem dlaczego. Otóż 11 czerwca 1963 roku tutaj pan Thi Quan Duc, którego pomnik widzicie za mną, dokonał aktu samospalenia. Były mniej więcej okolice 8 maja 1963 roku, kiedy to Wietnamczycy obchodzili święto Wesak, czyli urodziny Buddy. Wtedy Wietnam już był podzielony na Wietnam Północny, Wietnam Południowy, przecięty 17 równoleżnikiem. I tutaj w Wietnamie Południowym rządził prezydent Diem, który był katolikiem oraz, tak można powiedzieć, bardziej fanatykiem religijnym, który nienawidził tak samo jak komunistów, jak i buddystów. I właśnie kilka dni wcześniej, w kwietniu 1963 roku, kiedy w Hue były wielkie obchody na cześć notabene brata prezydenta Diema, on był wtedy biskupem Hue, katolicy mogli wychodzić na ulicę, mogli organizować pochody, wywieszać flagi Watykanu, a kilka dni później, kiedy buddyści mieli swoje święto, już nie mieli takiej możliwości. No i te obchody święta Wesak przerodziły się w pewnego rodzaju protesty. Prezydent Diem wysłał wojsko, które wraz z milicją, taką policją militarną, ruszyło na protestujących z bronią palną, rzucali w tłum granaty, wjeżdżali samochodami. Te protesty skończyły się śmiercią 9 osób, w tym 2 dzieci, które po prostu zostały rozjechane samochodami przez policjantów. No i to dało taki duży impuls do dalszych protestów. A dlaczego akurat ten akt samospalenia był taki ważny, to zaraz wam opowiem, ale przejdźmy pod skrzyżowanie. A więc 10 kwietnia 1963 roku mieszka sobie w Saigonie pan dziennikarz, bodajże nazywa się Brown, który pracował dla agencji informacyjnej Associated Press. I on dostał cynk, że, znaczy nie tylko on, ale kilku dziennikarzy, że dnia następnego, czyli 11 czerwca, coś dużego się zdarzy. Większość dziennikarzy nie była zainteresowana tematem. On powiedział, że i tak nie ma nic ciekawszego do roboty, więc pójdzie zobaczyć, co się będzie działo. No i tak naprawdę ta decyzja dała mu niesamowity rozgłos na świecie. 11 czerwca 1963 roku był pochód, różne źródła mówią, między 300 a 400 mnichów i mniszek buddyjskich, którzy szli właśnie za Thi Quan Duciem. Pan Thi Quan Duc usiadł w pozycji lotosu na skrzyżowaniu, prowadził siebie w stan medytacji. Co bardzo ciekawe, gdyby w tej chwili Adrian, czyli nasz operator, polał mnie benzyną za opowiadanie głupot, ja bym szamotał się jak szalony, tak bym latał, biegał, krzyczał.
a pan Mik Thich Duk, po prostu to, że był mnikiem buddyjskim, taki przez wiele lat praktykował medytację, prowadził się w taki stan, że tak jakby, powiedzmy, oddzielił ciało od duszy, tak? Więc jego ciało paliło się, ale on tego nie czuł, więc podczas tego całego aktu spalania ani nie wydał z siebie jednego okrzyku, ani nie poruszył się. Cały czas siedział w tej pozycji lotosu. Ten akt samo spalenia pokazuje jak Boże. Bo tak jak mówiłem, pan Brown, który przyjechał tutaj, zrobił bardzo ważne zdjęcie. Tutaj Adrian wam wklei. I to zdjęcie, które zostało przemycone z Saigonu do Ameryki, dnia następnego ujrzało światło dzienne. I tak naprawdę w ten sposób wiele ludzi na świecie dowiedziało się, że istnieje taki kraj na świecie, jak Wietnam, a dwa, co tutaj się dzieje. Także kraj jest podzielony, że na południu rządzi marionetkowy prezydent i kilka miesięcy po tym zdarzeniu, czyli na początku listopada, dokładnie 1 listopada, w Saigonie dokonał się za pomocą Amerykanów pucz wojskowy. Jeden z głównych generałów prezydenta zajma tak zwany duży min, ponieważ to był Wietnamczyk, który miał ponad 1,90 m wzrostu i ważył 90 kg, dlatego nazywali go dużym miniem, min od imienia. Dokonał puczu wojskowego, usunął prezydenta. Prezydent w drodze na lotnisko został złapany, krótko mówiąc, dnia następnego zamordowany razem ze swoim bratem. Czyli ten pomnik, który widzicie za mną i ten piękny skwer został zbudowany kilka lat temu. Władze miasta Ho Chi Minh w celu upamiętnienia tego niezwykłego zdarzenia właśnie postanowiły zbudować tę nową kapliczkę. A tam po drugiej stronie ulicy jest pierwsza kapliczka, która została zbudowana wiele lat temu i święcona, a dlatego, że jest, no, była pierwsza, ona cały czas się tutaj znajduje. Chodźcie, podejdziemy, zobaczymy, jak ona wygląda z bliska. Jeszcze wam powiem taką jedną ciekawostkę, że zwiedzając Hue i pagodę Tien Mu, w pagodzie Tien Mu stoi samochód, w którym właśnie Mik Thich Duk przyjechał z Hue do Saigonu. W dzisiejszym dniu już mieliśmy sporo rzeczy dla sfery duchowej, to teraz zróbmy coś dobrego dla ciała. Chodźcie! A teraz, moi drodzy, w końcu czas coś dla ciała i zapraszam do najstarszej kawiarni w Saigonie. No i tak jak mówiłem, jesteśmy w najstarszej kawiarni w Saigonie, ale ona też jest specjalna z innego względu. Dlaczego zaraz powiem, ale krótka historia. W 1930 roku właściciel, czyli tata tutaj trzech pań, które sprzedają cały czas kawę, przybył z Hue do Saigonu w poszukiwaniu pracy. Na początku najmował się różnych prac, aż w końcu zobaczył w dzielnicy 5, czyli dzielnicy chińskiej, jak Chińczycy sprzedają kawę i ten biznes w miarę dobrze idzie. Więc postanowił otworzyć swój własny biznes. A dlaczego ta kawa jest taka specjalna? Dlatego, że tak jak widzieliście pewnie, albo jak nie, to zapraszamy, jak Adi pokazuje, jak się parzy wietnamską kawę. Link będzie w opisie pod filmikiem. Tutaj kawa jest parzona troszeczkę w inny sposób. Kawa najpierw jest, woda na kawę jest najpierw przetrzymywana w takich wielkich glinianych dzbanach przez 2-3 dni, żeby ta woda tak jakby odtajała. Później kawę nie parzy się w tych małych wietnamskich filtrach, tylko parzy się w takich specjalnych, oni to nazywają skarpetach, pończochach. Są takie materiałowe ściereczki, gdzie wsypuje się zmieloną kawę. Najpierw się zalewa gorącą wodą, później kawa po przecieknięciu tą samą wodę bierze się i przelewa drugi raz kawę, czyli kawa jest tak jakby podwójnie filtrowana. Później tą kawę po drugim filtrowaniu rozlewa się do 2 albo 3 glinianych dzbanków. Pierwszy dzbanek jest trzymany nad węglowym paleniskiem i wtedy kawa podawana jest na ciepło. Drugi dzbanek jest trzymany z boku i wtedy kawa jest podawana z lodem na zimno. Pewnie słyszycie, że muzyka, która leci z głośników, też jest taka muzyka ze złotych lat Saigonu. Więc naprawdę bardzo fajne miejsce klimatyczne z przepyszną kawą. Warto odwiedzenia. Bardzo dobre. I tutaj dzisiaj zakończymy naszą przygodę z zwiedzanym Saigonu. Pokazaliśmy wam miejsca, które może nie są zbytnio popularne wśród turystów, ale naprawdę bardzo zachęcamy was gorąco do ich odwiedzenia. Raz, że możecie je sami zwiedzić, ponieważ są w bliskiej odległości od centrum. 2, przedstawiają naprawdę bardzo ciekawą wartość historyczną oraz pokazują ducha Saigonu. A 3, to są także moje ulubione miejsca, więc naprawdę mogę ze szczerego serca wam je polecić. A w następnym odcinku zabiorę was w takie miejsca, że sami nigdy byście na pewno nie trafili. Do zobaczenia, cześć!